Wcisnąłeś przycisk Motorsport i jedziemy do miejsca, którego nie możemy Wam pokazać z zewnątrz, ponieważ jest to miejsce tajemnicze, jest opuszczana tylko jedna ekipa rocznie. My mamy to szczęście, wcisnęliśmy przycisk Motorsport i zobaczymy, co będzie za tymi drzwiami. Będzie się działo. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Jesteśmy w miejscu, jednym z 5, które znajdują się na terenie Niemiec, gdzie Audi przechowuje swoje dziedzictwo, przechowuje najlepsze modele ze swojej historii, które zapisały się na łamach, na kartach motoryzacji. Znasz moją obsesję na punkcie motorsportu. Dla mnie Audi, taką moją świadomość zaczęło Audi Quattro i tutaj właśnie mamy samochód, który to wszystko zaczął. To nie chodzi o motorsport, chodzi o bezpieczeństwo jazdy na co dzień. Napęd na 4 koła po prostu zwiększa to bezpieczeństwo i to jest pierwszy, właściwie nie pierwszy, bo to jest, nazwijmy to, poliftowy Ur Quattro. Samochód, który rozpoczął erę typ 83, typ 85, rozpoczął erę samochodów z napędem na 4 koła w ogóle w cywilnej motoryzacji. Tak, to jest początek lat 80. i ja myślę, że mogę nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że od Audi Quattro zaczęła się moda, czy zaczęło się prawdziwe pożądanie. Ale moda racjonalna, bardzo racjonalna. Tak, bardzo racjonalna moda. Z bezpieczeństwem. To jest samochód Ur Quattro. To nie był samochód homologacyjny w przeciwieństwie do krótszego Sport Quattro. To był sportowy samochód poszerzony mniej więcej w cenie Porsche 911 w tamtych czasach. Jest to samochód, który ma około tam 200 pojemności w zależności od wersji, turbo doładowany z napędem na 4 koła. To jest jeszcze wersja poliftowa, ale 10-zaworowa, czyli około 200 koni. Tak, zaczęło się, powiedzmy, skromnie od 200 koni, ewolucja szła później w dobrym kierunku. Tutaj jest wersja już homologacyjna, to jest Sport Quattro, to jest jeden z najbardziej, jeżeli chodzi o Audi, moim zdaniem to jest najbardziej kolekcjonerski i najbardziej wartościowy samochód. Można sprawdzić, jakie ceny osiągają na aukcjach. W tym garażu, w którym się znajdujemy, są 4 egzemplarze najcenniejszych Audi. Wyprodukowano ich tylko 214, na początku 200, ale tak naprawdę 214. Wiele z tych nadwozi po prostu trafiło do motorsportu, bo były już gotowe, skrócone. A później zaczęto je sprzedawać. Ten samochód był od początku potwornie drogi. To nie było tak, że był kiedyś dobry moment na kupienie Sport Quattro. Zawsze było bardzo drogo. A w tym miejscu mamy 4 samochody. Czerwony, który stoi tam, to jest numer 001. Pierwszy, który w ogóle kiedykolwiek zjechał z taśmy. Tutaj jest granatowy i zielony. I to jest kawałek pięknej historii, nie? Tak, bo ty jesteś fanem Porsche w ogóle. Jestem fanem Porsche, jak najbardziej. Ten samochód wiesz, gdzie był wyprodukowany. Na początku w Ingolstadt, a później był przesyłany do fabryki Porsche i sprawne oko zobaczy, że tutaj elementy są od Porsche 911, od modelu 904. Zresztą są same oznaczenia, nawet Porsche się nie wstydziło przecież tej współpracy. To jest taki samochód, w ogóle taka kategoria tych samochodów szybkich kombi zaczęła się właśnie tutaj. Na początku nie wiedziano w ogóle, co z tego będzie. Ale zażarło. Zażarło Niesamowicie i to był pierwszy samochód dla faceta, który mógł spokojnie zabrać rodzinę na weekend, a jak mógł... Miał akceptację żony. Miał akceptację żony. To kombi, przecież wszystko gra. Ale jak mu przyszła ochota troszeczkę powariować, to miał doskonałe narzędzie do tego. To są samochody z kategorii dla facetów, którzy się nie poddali. Jakby życie się zmieniło, ale oni cały czas kochają sportowe samochody. Co ciekawe, wyprodukowano 2 takie sedany. Pamiętasz, jaka moc była dokładnie? Bo 325 koni. Może. Wszystkie te szczegóły dotyczące wątpliwości co do mocy będą rozwiane w wydaniu specjalnym Classic Auto, poświęconym tylko i wyłącznie Audi. W Classic Auto opowiadamy o wspaniałych autach, o wspaniałych samochodach, o wspaniałej historii. I historię Audi będziecie mogli
prześledzić szczegółowo w najnowszym wydaniu specjalnym Classic Auto poświęconym właśnie Audi. Raid Dakar. Absolutnie magiczna sprawa. Audi, jak wiemy, weszło z samochodami, pytanie, czy elektrycznymi? To są samochody hybrydowe, ponieważ mają sobie silnik spalinowy, który jest agregatem. To jest samochód Petera Hansela, który brał udział w Dakarze w 2024 roku, czyli w zeszłym roku. No i cóż, to jest absolutna przyszłość Dakaru, tak się nam wydaje. Kochani i nie, to nie jest Zaporożec. Ja podejrzewam, nie wiem, czy ty o tym wiesz, czy Zaporożec został ściągnięty z tego samochodu, z NSU Prince'a? Wiesz co, Zaporożec, nie wiem, z czego został ściągnięty, ale właśnie tego się to takiej nie było odpowiedzi na się pewno spodziewałem. ciekawe miejsce. Wiemy, że te samochody zainspirowało całą scenę tuningu. Wiele osób wciąż okleja samochody Jägermeistera i to jest absolutnie kultowe livery, jak to się mówi. Ja kocham ten samochód, mimo wszystko, że to nie jest projekt fabryczny. I Audi zawsze ma takie wyzwanie, taki dylemat, czy skupować również, czy na rynku szukać samochodów, które nie były fabryczne. Teraz jest taka polityka, żeby kupować tylko i wyłącznie do kolekcji samochody, które były wyprodukowane przez fabrykę, przez dział sportu. Natomiast to jest jeszcze z czasów wyjątku. Mamy piękny przykład Historii motorsportowej. Tak, Audi Ur-Quattro grupy drugiej. To jest samochód totalny unikat, bo to jest samochód Stiga Blomqvista. Jest to samochód z 1984 roku z rajdu Monte Carlo. Jak wiecie, te samochody rajdowe Audi na początku były długie, później je skrócono. To jest jeszcze z czasów dłuższej wersji. Wtedy start rajdu Monte Carlo był w różnych miejscach, jest wiadomo, zlot gwiaździsty i to tutaj Stig startował z Bad Homburga. 83 rok, rajd Wielkiej Brytanii. Właśnie, jeżeli się mylę, macie komentarze i to jest miejsce, gdzie możecie opowiedzieć swoją wersję historii i to co wiecie od nas dużo lepiej. Znowu Stig Blomqvist, również tej wersji wciąż długiej. Nie mam odwagi otworzyć maski, może będziemy mieli trochę później, może nam pozwolą albo nie będą patrzeć. No i tak, ten samochód otrzymał 5-cylindrowy legendarny silnik ze skrzynią biegów i napędami. Wszystko zostało tak przesunięte do przodu, żeby półosie wychodzące mogły iść prosto do kół przednich. W związku z tym to jest bardzo, to jest bardzo dziwne miejsce, tu jest intercooler, chłodnica jest mniej więcej w tym miejscu pod kątem, już nie pamiętam którym kątem, ale pod takim kątem. Ten samochód miał dosyć dziwny balans, ponieważ ten silnik był tak mocno wysunięty do przodu. No i tutaj doszliśmy do nowej ery. Samochód Waltera Röhrla, który jest już krótki. To jest pierwszy krótki samochód, w przeciwieństwie do Waltera Röhrla, który był super długi. Ten samochód to jest z 1985 roku z Monte Carlo. Jak bardzo zmieniły się tapicerki w motorsporcie, jak wyglądała deska rozdzielcza. Tych zegarów jest po prostu multum, bezpieczniki są na wierzchu, a tutaj już jest halda współczesna, bo elektroniczna, bo Audi czasami, już teraz ma nową politykę, bierze te samochody na rajdy, ale tylko na przejazdy, pewno jako zerówka, już ze względu na wartość historyczną, już się z nimi nie ściga na czas, ale rzeczywiście te samochody są wciąż używane. To jest bardzo ważny samochód z punktu widzenia współczesności, bo to jest samochód Michèle Mouton, która wiemy, że to jest kobieta, która w mistrzostwach świata w WRC odniosła największe sukcesy. Żadna inna kobieta już tego niestety nie powtórzyła. Hannu Mikkola, krótki samochód, tutaj już jest to Evo, czyli z tym szuflą do śniegu z przodu. Tutaj bardzo została poprawiona aerodynamika tego samochodu. Zupełnie inne podejście do motorsportu.
Wielka setka, nie znam historii, może wy znacie historię, dlaczego do rajdu Safari został użyty długi samochód, ale to była dobra decyzja, bo to jest zwycięski samochód z rajdu Safari. Rafał, szybkie pytanie. Audi jest znane oczywiście z napędu Quattro. A co byś powiedział o przednionapędowym Audi do serii DTM? Najwyraźniej miało to sens. Miało to sens, bo Frank Biela w 1991 roku był mistrzem DTM, a tutaj jest jego samochód z 24 godzin Le Mans i on był 5-krotnym zwycięzcą wyścigu 24-godzinnego. Oczywiście tam się nie jedzie samemu, tylko z 2 różnymi kolegami, ale tak, to jest taki czas, to jest w ogóle, ja nie jestem ekspertem, jak wiadomo, od serii Le Mans, ale to jest LMP1 chyba klasa, prawda? LMP1. LMP1. Idziemy dalej. A generalnie większość tych samochodów z Le Mans akurat, które tutaj zobaczycie za chwilę, one są zachowane w takim naturalnym stanie. One nie były po tym, jak zwyciężyły albo brały udział w rywalizacji, one nie były czyszczone. Taka jest tradycja. Taka jest tradycja właśnie, żeby zachować ich taki oryginalny charakter, więc za chwilę zresztą Wam pokażę, że ten pył i odpryski na lakierze czy na reflektorach to jest właśnie oryginalne brudy z Le Mans. Tu mamy 2 różne światy, 2 różne podejścia do motorsportu. e-tron, samochód elektryczny. Co mnie bardzo ciekawi, że tu chyba jest tak mocny ten system odzyskiwania energii, że hamulce są super małe. Warto spojrzeć na te tarcze z przodu i z tyłu, one są absolutnie symboliczne. Natomiast to jest silnik V12 TDI. Kiedyś też było takie podejście do tego, żeby, no co, TDI to ekonomia. Mniej tankowań, ale większa waga samochodu, trudniejszy balans. I co ciekawe w tych... Wyższy moment przede wszystkim. Wyższy moment, tak. Tork tutaj był bardzo dużą przewagą. 2 wielkie turbiny. I co ciekawe, kierowcy samochodów benzynowych w wyścigach właściwie jeżdżą na słuch. W TDI właściwie słyszy się tylko i wyłącznie skrzynię biegów. Trochę ja dalej. dodam tylko, że to jest ponad 650 koni mechanicznych i moment ponad 1100 Nm. Wspomniałem o tej mocy i dodam tylko, że próby z silnikiem V12 TDI miały też miejsce w przypadku samochodów seryjnych. Było takie podejście do modelu Q7, natomiast no, koszty produkcji i koszty samego samochodu były abstrakcyjne chyba i niestety to była bardzo krótka seria i to się nie powiodło. Ty wspominałeś, że... R8 też była planowana w TDI, ale ona w przeciwieństwie do Q7 nie trafiła do sprzedaży. To są samochody właśnie TDI i znowu, to były te samochody, które były naprawdę super ciche. Mogły chyba rzadziej tankować, miały świetny moment obrotowy, ale kawał wagi, który pewnie można było balansować mniejszą ilością paliwa. No i co? Tutaj jaką mamy naklejkę HY, podejrzewam, czyli hypercary. Tak, to są hypercary. A tutaj widać te wszystkie zabrudzenia, o których wspominałem wcześniej. To jest czysty klimat Le Mans. Rafał, powiedziałeś, że z dieslami to jest trudna sprawa. Dlaczego ona jest trudna według Ciebie? No dlatego, że diesle, jak powszechnie wiadomo, są największymi trucicielami. Oczywiście mówię to w żabkach, w cudzysłowie, no bo mają kiepski PR i w pewnym momencie Audi podjęło decyzję strategiczną, że nie będzie inwestować w dalszy rozwój silników TDI, w dalszy rozwój diesli. Stąd przejście na układy hybrydowe i czyli kierunek rozwijanie. No, kierunek prąd, który też jest w lekkim... teraz tak. W remisji. Tak. No ale taki mamy klimat. Taki mamy klimat. Ze względu na bezpieczeństwo grupa B została zakazana. Wszyscy pamiętamy te rajdy, gdzie skaczący samochód grupy B lądował właściwie między kibicami, którzy nagle się rozbiegiwali w ostatnim momencie. Wszyscy pamiętamy te hopy. Grupa B była bardzo niebezpieczna. Przy okazji Audi miało problem z Lancią, Lancia 037, Lancia Delta Integrale. Te samochody były lepiej wyważone, wygrywały z Audi.
trochę na szczęście i kibiców, i na szczęście dla Audi grupa B została zakazana i myślano wtedy o pomyśle o grupie S. To miały być takie małe, lekkie samochody z silnikiem 1.5 turbo. No i właśnie, i to był pomysł na bezpieczeństwo. Ten samochód, który tutaj mamy, miał przeniesiony jeszcze, miał tylko i wyłącznie testować na nadwozie, miał przeniesiony silnik jeszcze z grupy B, czyli 2,2 litra turbo, 500-600 konny samochód, silnik w samochodzie o wadze mniej więcej 1000-1100 kg, więc to jest absolutny potwór, jedyna sztuka. Właściwie on nie spełniał żadnych wymogów homologacyjnych, bo grupa S nie weszła. Ten i tak nie mógłby spełnić tych wymogów, ponieważ miał silnik duży, 5-cylindrowy, ponad 2-litrowy, turbodoładowany. Was zachęcamy do komentowania, jeżeli wiecie więcej od nas, co pewno nie jest trudne. Komentujcie, wpisujcie, dzielcie się z nami swoją wiedzą. Przy okazji jesteśmy bardzo zestresowani, ponieważ jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Nie jest to część muzealna, dostępna dla publiki, więc tym bardziej ręce mi się trzęsą. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.